Raz, raz, raz. Raz, dwa, trzy, Baba Jaga patrzy. Witam na kanale Bully96 w kolejnym odcinku z garażu. Przedstawię moich kolegów. Kary, Adi, Carlos, Maczeta i naszych gości Michał Szuster, jego kolega i współpracownik Karol. I tu najważniejsza osoba dzisiaj, Stanisław, tak? Cześć, pan Stanisław. Na podnośniku, jak widzicie, motocykl TM, włoska marka, 250 w dwusuwie. Bardzo się cieszę, że Michał Szuster przyjechał do nas. Michał Szuster, wielokrotny mistrz Polski, mistrz enduro również, a na dziś Michał, co robisz? Czym się zajmujesz? No właśnie zajmuję się sprzedażą motocykli marki TM, nie tylko. Emerytowany zawodnik, nie jeżdżę już niestety, ale no trzeba jednak go w pewnym momencie powiedzieć stop i zająć się rodziną i pracą. Ale tak jest. Portfoliem. Tak. Jednak historia została zrobiona, zbudowana przeze mnie, no i to zostaje. Tego nikt mi nie zabierze, tak? Świata, no. Tak jest. Jeszcze do wstępu wracając, to dziękuję bardzo za zaproszenie. Nie, no nie ma za co, przecież zeszło nam. Ale w końcu się udało. No tak długo to trwało, że TM zaczął produkować wtryski, nie? Tak, Zaczęli rozrusznik. Czekałem na ten rozrusznik, żeby tu przyjechać właśnie, bo to jest jednak ważna rzecz w tych czasach ludzi, którzy jeżdżą hard enduro. Tak. To rozrusznik jest potrzebny. No to jest... Michał, opowiedz troszkę tak, ogólnie rzecz biorąc o tej marce, o historii, wiesz, jak długo są na rynku. Tak jak zapomniałeś, że to jest produkcja włoska, jest to manufaktura produkująca rocznie około 2000 motocykli, nie jest to masówka. Motocykle są składane wszystkie ręcznie. Do każdej takiej jakby części, czy do składania ramy, plastików jest jedna osoba, do składania silników jest ktoś inny. Do przygotowania zawieszenia jeszcze ktoś inny, czyli po prostu nie tak, że jedna osoba zajmuje się wszystkim, tak? Są ludzie przeznaczeni do danej danej sekcji składania i montowania. Motocykl jest produkowany, fabryka w ogóle powstała już ponad 40 lat temu, czyli to nie jest motocykl, nowa marka. No ma historię, ma swoją historię. Marka, która w Polsce jest zapomniana, nie to, że po prostu jest nową marką, której starsi zawodnicy wiedzą po prostu, co to za motocykl i nie trzeba im to tłumaczyć. Nasza kadra Polski jeździła, w 90 latach jeździła siedmiówki na markach TM, tak? No Tadek Błażusiak również na tym marce kiedyś zaczynał, gdzieś tam się, wiesz, doczytałem. Też podobno miał przygodę z marką TM. Co jeszcze mogę o tym powiedzieć? Motocykl w standardzie jest bardzo dopasiony, tak? Praktycznie tym motocyklem możemy wyjąć z paczki, włożyć tylko koła, bo to jest demontowane do transportu i jedziemy na zawody. Nie trzeba nic praktycznie inwestować. Później dopiero jak ktoś potrzebuje, ma straszne wymagania, no to wtedy ewentualnie można coś tam zmieniać. Ale motocykl w standardzie nadaje się do startów na pewno mistrzostwach Polski, naszej rangi mistrzostw Polski, a i mistrzostw Europy. Ten tutaj, który stoi na podnośniku, ile kosztuje? Bo wiesz, no takie pytanie musimy zadać. Wyjściową, które myśmy ustalili, to jest 33 900, tak? To jest cena bazowa tego motocykla, że wydaje mi się, nie jest to cena zawyżona. Z dodatkami, które ma. Z tymi wszystkimi dodatkami, Okej, które ma. a to zaraz do tych dodatków wrócimy i właściwie Karol nam opowie o tym motocyklu, o jego, nie wiem, parametrach technicznych, z czego on jest zbudowany, z jakich podzespołów, na jakich podzespołach i tak dalej. Jedź, Karol, śmiało. No to zacznijmy może tu od kół. Koła XL wzmacniane, z kutymi piastami, duża tarcza 270 mm Galfera, zacisk Brembo, przewód... Tutaj były, Karol, takie... A, jeszcze dodatkowo fajna tu widziałem. sprawa, takie osłonki na łożyska koła. Zabezpiecza to przed dostawaniem się tam kurzu, błota i tak dalej do łożysk, tak? Trzyma te łożyska naprawdę długo. Nawet przy myciu pomaga. Tak. Przewód. W stalowym oplocie. Opony standardowe to Mitas z żółtym paskiem. Przedni zawias, co bardzo fajne dwukomorowe zawieszenie Kayaba, półki kute, lekkie, mocne. Kierownica, no tutaj mam akurat Rentala, standardowo jest na Rayconie, 28 mm. Przełącznik map zapłonu, tutaj dwie mapy mamy. a jakbyś tu już jesteśmy przy tym przełączniku map zapłonu, to ten motocykl ma kontrolę. O Jezus Maria, weź mi tu pomóc. Czujnik, tak, biegów, który po prostu tu jest połączony ze On jest gdzieś tutaj, tak? Zainstalowany? Tutaj pod spodem, pod dźwignią. Tutaj będzie go słabo widać.
to nam po prostu steruje charakterystyką silnika, tak? I wpływa na to oddawanie mocy. To jest też powiązane po prostu też z elektronicznym zaworem wydechowym. Które znajduje się tutaj, można też sobie to zobaczyć. Co daje efekt Tutaj bardzo budowy plastikowej, tak. płynnej charakterystyki silnika, bardzo płynnie oddaje moc, nie wyrywa, nie szarpie, po prostu od samego dołu do samej góry mamy fajny przebieg tego momentu i mocy. Tak, pomimo tego, że to jest 250 Dobrze lub oddaje 300, moc, charakteryzuje się właśnie tą niepostrzeżoną mocą, a tutaj ten motocykl, pomimo że jest mocny, ale równo w pewnym całym zakresie oddaje tą moc, tak? Co pomaga, no nie? Tak. Co jeszcze, Karol? Lećmy dalej. Zbiornik paliwa. 9,5 litra za niewielką tam dopłatą, znaczy opcjonalnie można domówić sobie zbiornik. 12-litrowy, tak? 12-litrowy. Rozkręcimy, Adi? Albo wiesz, maczeta. Tak. Chłodnice powiększone, tak? Chłodnice są większe. Silnik, gaźnik, bo widzę, że tutaj jest dorzucony, tak? Membrana V-Force 3 standardowo, gaźnik Heihin, co jest nowością też w modelu 2019. Rozrusznik mamy już, to zamontowany, wałek balansowy jest, też tam ogranicza po prostu te wibracje znane z dwusuwa. Wracając do tematu, jeszcze może tutaj zajmiemy siedzenie, to fajna rzecz, to są tu wloty powietrza od góry. Kary najedź na te Pod wloty. siedzeniem jest robiony tunel, który powoduje wentylację filtra, a nie mamy wlotów tutaj w boku w plastikach. Przez to filtr po prostu... Wszyscy mamy z reguły problemy, szczególnie na zawodnicy, na zawodach, z tym wciągającym przez filtr kurz spod koła do filtra. Czyli, A tu wszystko czekaj mamy jeszcze raz, żeby to w miarę dobrze szczelnie wybrzmiało. zamknięte, tak. To jest w miarę szczelnie zamknięte, Tak, tu nie ma żadnych tego otworu, otworów. jak innym, tak jest. Powietrze Puszka, wchodzi tędy. a Czyli powietrze pod idzie fotelem- tym kanałem. Pod fotelem tymi wlotami. Czyste Tak, powietrze czyste górowe. powietrze górą zostanie zasysane do To filtra. jest dobry patent, fajnie. No i lekki akumulator. Tak, oczywiście. W standardzie mamy litowo-jonowy akumulator, lekki. Ja pytałem przed nagraniem Michała i kolegów, ile on waży. No nie pamiętają, czy też nie ważyliście go, ale uwierzcie mi, ja zrzucając przed nagraniem swoją huśkę z tego podnośnika i wkładając z tego, na pewno jest lżejszy od mojej Husqvarny. Ile? Nie wiem, ale jest lżejszy ten motocykl. Zakładamy? Tak jest. Tak, no można, tylko przyłóż, Adi, wiesz, nie trzeba skręcać. Proszę? I jest zalana pełny bak paliwa, tak? No tak, no. Co dalej, Karol? Tył. To potem skręcić. Co dalej? No. Aluminiowa zębatka, która długo... Czekaj, bo jesteś na zębatce, a jeszcze nie powiedziałeś, jaki tu jest tylny zawias. Zawieszenie tylne jest to włoskiej produkcji TMA, tak? Z tym, że no po prostu jest bardzo, bardzo dobrym zawieszeniem, bo zawodnicy fabryczni się ścigają na tym zawieszeniu, także Wzorowane jest na... jest bardzo zbliżone do solwy, tak? Nie ma potrzeby zakładania jakichś innych zawieszeń, no naprawdę ten amortyzator jest bardzo, bardzo fajny. Carlos, jako przerywnik, powiedz mi, co sądzisz o tym motocyklu. Tak wiesz, wizualnie, rozwiązania niektóre techniczne. Zawsze powiem tak, że Włosi mają dobrą myśl. Rozwiązania ma bardzo dobre. Teoretycznie wygląda, że jest super. A praktycznie to się musi okazać w terenie. Taki, w zależności do czego go ktoś chce wypróbować ten motor. To co my jeżdżymy taki hard enduro, no to na pewno No trzeba by- dekle inaczej przystosowane. Jest to dobre, że chłodzenie, a z drugiej strony Że one wystają, nie? do uszkodzenia. Nie? Chłodnice są bardziej otwarte. Jest taki bardziej pod enduro. Ten motor według mnie nie chce... Niż pod hard enduro. Nie, no mówimy prawdę. Nie mówimy tylko plusów, bo też widzimy Widać, minusy, tak? Znaczy, to może nie są minusy, Znaczy, natomiast no, nasze spostrzeżenia, to są tak? różnice, tak? Jest Znaczy- ładnie widać tak poobrabiane to wszystko, te kartery. No, wykonane jest dobrze, no. Dość to wygląda fajnie. No. Stopki tu są fajnie tak poskręcane. Jak się to będzie trzymało? Znaczy, tego nie mogę na pewno musimy powiedzieć. dodać to, że to jest element kuty, to jest zrobione z jednego kawałka metalu, No, jest właśnie zrobione na obrabiarki, to nie obrabiarkach. jest odlew, tak? Dużo właśnie na obrabiarkach jest robione, że taki kunszt dołożyli się do tego. Nie? Ale- Ale półki frezowane, piasty, widać Jeszcze- szprychy poskładane na alpinach, no to tam byle kto takich nie plecie kół, nie? Tak, Jeszcze- to widać, że tu jest z dobrych rzeczy. No ten tylny amor widać, że też z chłodzeniem, z radiatorem zrobione, no, to co takie są te niuanse tych innych, to tak u podstawy już jest widać, że wykończone, nie? Czy tak samo na kajabie poskładane, no to raczej tak jak to gadają, no jak to będzie wszystko się tak w Ale i w tej smutno myśli się zrobiło. technicznej Zrobiło- to będzie motor, to Dalej teraz coś dość powiedz. może Wiesz, no wyglądać. tak nie przerwiesz mu, nie, przecinka szukałem, krótko mówiąc. Nie, plansza wydechu wewnętrzna, czyli
Czyli wchodzi wydech jakby na... Filmujesz teraz? Tak. Weź ujmij mnie, wiesz, tutaj. Zobacz, ile tu jest kamer u mnie, bez twarzy. Człowiek telewizor. No, okej, flansza, jedziemy Plansza flansza. wydechu, czyli wchodzi do wydechu do środka, czyli przy uszkodzeniu, przy uderzeniu w dyfuzor, no troszeczkę gorzej jest uszkodzić to. W KTM to jest w drugą Znaczy stronę. gorzej, trudniej. Trudniej to uszkodzić. Jest No to, tak, jest no, to ale bardziej wytrzymałe zrobione. Czyli to jest plus. To jest plus, tak. No. Tak. Kurczę, tak to naokoło powiedziałem. No strasznie, no. Dodatkowo moglibyśmy dodać, że w standardzie mamy też układ wydechowy firmy HGS, jest to znana też marka. I to nie jest jakaś dodatkowa opcja, tylko to jest wszystko w standardzie, tak? To są te plusy ze strony demo. Dobrze, motocykl jest oczywiście homologowany, tak? Tak, jest najbardziej. Cylinder musi być. Michał. Motocykl jest homologowany Ale gorzej to uszkodzić. do rejestracji, tak? Michał, jutro zobaczę ten film, pojutrze dzwonię do Ciebie i chcę kupić. Powiedzmy, że chcę kupić 250, taka, która tu stoi. Nie, 300. Kupię od razu, czy nie? Staramy się trzymać w standardzie zawsze jeden motocykl do tego. I Jeśli go nie masz, czas jeśli go oczekiwania. nie ma, ze względu na to nie zamawiamy tych motocykli bardzo dużo, ze względu na te opcje, które są, tak? Że mamy zawieszenia pod wagę. To zaraz na właśnie, i tak no, dalej. znaczy, Ale- nie ale masz, jeżeli- czekaj. Nie masz go na stanie, ponieważ motocykl w tej samej cenie przed nagraniem mi powiedziałeś, można sobie spersonalizować. Dokładnie, o to Czyli ja dzwonię do Ciebie, Ty mówisz nie mam, ja mówię, ja mam 105 kg i co Ty dalej? No i my wyślemy zamówienie. Potrzebujesz motocykl z instalacją racingową, czy potrzebujesz mieć motocykl z instalacją typu krótkie, długie światła, trąbka? Nie, żadnych instalacji. To jest opcja, instalacja racingowa ograniczona do minimum, czyli wyłącznik, ma zapłonu włącznik rozrusznika i włącznik do świateł, nic więcej, tak? Co jeszcze, jeśli To chodzi nie o jest na tą dopłatę, to jest w standardzie. personalizację? Tak jak już wspominałem, dobór sprężyn. Od razu zamawiamy na przykład przykładowo... Mówimy o zawieszeniu. Ważysz 70 kg, zamawiamy Ci sprężyny pod wagę 70 kg, tak? Ważę 105? Zamawiamy Ci sprężyny pod wagę 105 kg. Dopłacam tak? za to? Nie, jest to wszystko w cenie. Jak 110 to ci da Jeżeli tego nie opiszemy w trakcie zamówienia, wysyłając do TMA, to przychodzi za standardowe sprężyny, tak jak te, między 75 a 85 kg, tak? Mówiłeś jeszcze o tym siedzeniu, że może być wyższy. Możemy zamówić na przykład, że okazuje się, że mamy do czynienia z gościem, który ma 2,10 m wzrostu, możemy mu zamówić wyższą kanapę, też jest to w standardzie, tak? Niższa też jest. Są 3 rodzaje, z tego wiem. To jest standard w tej chwili. Możemy zamówić tylni, że tak powiem, ten stelaż, ten z lampką, tak? Też właśnie tego typu, jak tu jest racingowy, bo w standardzie przychodzi płaski praktycznie po tablicę rejestracyjną. Wspominałeś również tutaj, bo słuchajcie, nagrywamy już to 3. czy 4. raz, bo nam co chwilę albo baterie padają, albo nam padają karty i nie umiemy po prostu zacząć i skończyć. I wszyscy się denerwują i tym samym już sami nie wiemy, czy to pytanie powstało i ta odpowiedź już była, czy nie. Mówiłeś coś o sieci dealerskiej. Tak, no, w tym roku będziemy chcieli ruszyć, spróbować stworzyć, zbudować sieć dealerską, tak? Zaczynając od kilku dealerów w większych miastach, z których będziemy tego poszukiwać. Choć nie jest wykluczone, że możemy też ich Jakie parametry? Muszę mieć, nie wiem, 500 000, 1 000 000 złotych? Bardzo korzystne warunki. Jeżeli ktoś byłby w ogóle zainteresowany, to prosiłbym o kontakt przez naszą stronę internetową. Tam jest podany mail do nas lub telefon i wtedy ja wyślę warunki, jakie są współpracy, ale to naprawdę będą korzystne warunki. Ale co, trzeba być pasjonatą, czy trzeba mieć dużo szmalu? Nie, trzeba być pasjonatą. Właśnie to nie jest współpraca tak jak z tymi dużymi firmami, że trzeba mieć kapitał bardzo duży, żeby zacząć. Okej. To trzeba, wydaje mi się, że to jest kapitał, to jest kwestia... Drugorzędna. Nie, stać... Kapitał to jest kapitał ten ludzki po prostu. ludzki Tak. kapitał. Czy stać kogoś na motocykl, to już może zaczynać, tak? Słuchajcie, nie zadaliśmy jakiegoś pytania, nie powiedzieliśmy o czymś, mówcie. Chciałem zapytać. O ramie mówiliśmy? Nie. Rama aluminiowa, bo? Rama aluminiowa ze względu na to, że rama aluminiowa jest dużo sztywniejsza, ale niekoniecznie jest lżejsza niż rama stalowa, która występowała wcześniej, ale chodzi o sztywność tej ramy, mamy mniejszą tendencję na skręcanie się tej ramy, tak? Ona jest sztywna, co za tym idzie, no lepiej się tym motocyklem skręca, manewruje, jest bardziej precyzyjny. On jest, o to mi chodziło. Jest bardziej Słuchaj, precyzyjny. ty handlujesz tym motocyklem, czy tą marką, czy też również... Czekaj, ja nie dokończyłem pytania. Czy również jeździsz na tym motocyklu? Na tą chwilę jeżdżę, ale tylko hobbystycznie, bawię się w ten sport, tak, ale ostatni sezon, który już uprawiałem... No i tak szczerze, ten motocykl. Udało mi się wyjechać mistrza Polski, wygrać jedną rundę w Mistrzostwach Europy, no to wydaje mi się, że ten motocykl da się jechać bardzo szybko, tak? No ale jeździłeś i na 4 suwach i na 2 suwach, prawda? Tak, jeździłem na 4 jak na 2 Mój sezon sportowy zakończyłem na 4-suwie,
ale na dwusuwie po prostu dla nawet fanów zmieniłem po prostu na dwusuwa, no to rewelacja, zadowolony. W tej wersji nagrania chyba żeśmy nie powiedzieli, jakie są w ogóle modele wszystkie, tak? Nie, o tym nie mówimy, bo to będzie pytanie zaraz. A, dobra. Okej. Adaś, Maczeta, co sądzisz? Kolor jest fajny, co jeszcze? No już wszystko jest powiedziane, no kolor jest fajny, przyglądam się no, już od dłuższego czasu, bo tak jak powiedziałeś, nagrywamy 4. raz. I no jakość wykonania, no to jest naprawdę, no przemawia do mnie i tak przez 20 minut tam siedziałem na tym fotelu i po prostu myślałem, że mnie już nie zaskoczą, tak? No ale jednak mnie zaskoczyli, więc nie wiem jak jest z awaryjnością, wiesz, szukałem minusów w tym motocyklu. No właśnie, dobrze, że powiedziałeś, przepraszam, że ci Bo przerywam. żeby nie było, że jesteśmy, wiesz, tylko hurra, bo coś przywieźli fajnego. Znowu dostaliśmy i milion. kolega nam zostawi ten motocykl, będziemy na nim jeździć i jeszcze po prostu nam zapłaci za reklamę, absolutnie tak nie jest. Mówimy to, co widzimy, więc no podchodzimy do tego tak jak najbardziej, wiesz, życiowo, rzeczowo i... Michał i Karol, powiedzcie mi awaryjność, a w związku z tym części zamienne. Części zamienne, jak najbardziej występują zamienniki, ale oryginalne części praktycznie staramy się posiadać na miejscu te podstawowe rzeczy, tak? Jeżeli ktoś tam, no już nie wiem, rozwali dekiel, przepraszam, kartę czy coś, no to już takie rzeczy nie ma, to trzeba będzie zamawiać, ale podstawowe rzeczy, uszczelniacze, tłoki mamy. Proszę? Mamy tam. Wiadomo, że tych modeli jest dużo, tak? Nie jesteśmy w stanie. części na stanie tak są. samo jak w tej chwili, tak? Mamy od tego roku nowe dekle, one są z radiatorami, tak? No to już takich dekli jeszcze nie mamy, ale w najbliższym czasie, jak ten motocykl się pokaże więcej, sprzedamy więcej, no to staramy się utrzymywać stan magazynowy, tak? Tak jest. Nie dodaliśmy pewnie jeszcze, nie mówiliśmy o tym, że ten motocykl też występuje chyba na wtrysku, tak? Mamy tu wersję gaźnikową. Nie mówiliśmy o tym. Właśnie, mamy wersję tutaj gaźnikową. I możliwość rejestracji tych motocykli jest, tak? Jest, tak. Homologacja już niedługo, bo to jest nowość, ten motocykl na wtrysku. Homologacja, oni dopiero się starają i ona powinna być teraz w przełomie marca, kwietnia, jeżeli chodzi o wtrysk, tak? Bo gaźnik mamy cały czas. I model, dostępność właśnie tego wtrysku też niedługo powinien być. No, mamy zamówionych kilka motocykli, ale czekamy już 1,5 miesiąca, czyli na nie jest bardzo duże wzięcie tego, co nam odpisali. Sanie. Tak, bardzo duże wzięcie i dlatego na nie się czeka. Kupię go, wyjadę, no powiedzmy, to w każdej maszynie się to zdarza, nie tylko, wiesz, w tej marce, czy nawet w Mercedesie. No tak, jak żeśmy- Ale czekaj, wyjadę od ciebie, pojeżdżę 2 motogodziny, coś się zepsuło. Właśnie to jest Jest fajne, gwarancja? Jest to fajne właśnie w tej fabryce, że jeżeli, no jak pojedziemy na przykład i zatrzemy ten motor, wiadomo, że to jest dwusów, No. zrobiłeś mieszanki, to jest jakaś podważalne, ale jedziemy na przykład, mamy pęknięcie gdzieś na ramię, mamy gdzieś nagle pękdekiel, nie widać, że to jest fizycznie nie ma problemu. Od razu ten wysyłają na nową część, starą odsyłamy do ekspertyzy, bo bywały jakieś tam, na przykład mieliśmy problem, że stelaż był jakiś krzywy czy coś, no powiedzieliśmy, że ten minuta 8 wysłany nowy stelaż, stary odsyłany. Okej. Helikopter poślą. Nie, no to właśnie... Nie, helikopter nie, ale Berlusconi osobiście to jest przywozi. fajne, że to na Ikorzu idzie i oni to szybciutko załatwiają i wysyłają właśnie tym trybem ekspres, nie? Okej. Panowie, czy my wszystko? Stasiu, powiedzieliśmy wszystko? Powiedzieliśmy wszystko, Stasiu, tak? Tak, tata ci Te kupi śruby towarek. już kiedyś w KTM stosował. Czyli dobre. Te śrubki to już kiedyś w KTM stosował. No, bo ta dupka się rozwarstwia, nie? No. Ja też stosowałem, ale nie dlatego, że taki był mój pomysł, tylko... Ale że oczywiście, ale... No. No tak jak na początku też były problemy w innych markach motocykli, że ten tylny stelaż, błotnik, on się uginał pod wpływem błotu. No to też musicie zwrócić na uwagę, weźcie sobie ręką, złapcie jaki to jest gruby plastik. O kurde. Zobaczcie jaki to jest gruby, on jest sztywny. To nie mam tak, że nabierzemy błota i ten błot Okej. z tyłu się łamał, nie? Panowie, zbliżamy się do końca. Znowu bateria pada, ale nagramy to do końca. Uda się tym razem. Zbliżamy się do końca odcinka. Na koniec odcinka oczywiście symboliczna nagroda. Pokaż, Carlos. Taki t-shirt symboliczny, a oprócz jeszcze tego symbolicznego t-shirta męczcie Michała. A właśnie, powiedzieliśmy o tym? Jakbym chciał sobie zamówić taki racingowy motocykl. To... Nie, o replice. A, no jest, znaczy, bo mieliśmy takie kilka zapytań, że po prostu ktoś pytał o to, czy może zamówić taką replikę zawodnika, taki motocykl, nie? No to replika składa się z takiego czegoś, że po prostu dodatkowo dają naklejki, bo ten motocykl, który mamy przed sobą... Ale nie, no dobra, mam fioła, chcę mieć... Ale można, jak najbardziej, tylko że to jest tak naprawdę niewiele ilość dodatków, bo to są naklejki i jakieś tam na przykład, nie wiem, żarówka LEDowa z przodu, a motocykl w standardzie jest identyczny jak startują zawodnicy, bo oni wychodzą z założenia, ci właśnie mówią, że coś jest dobrego, co się nadaje do sportu i na tym się da wygrywać, jechać szybko, to czemu nie możemy takiego motocykla sprzedawać seryjnie, tak?
Żeby tylko był dopuszczony do homologacyjnie, ale Ride Enduro pokazują, że... Ale będziecie chcieli tu w Polsce też tworzyć jakiś team motocyklowy TMA? Na tą chwilę wspieraliśmy kilku zawodników. To nie było rozdawanie motocyklów, ale wspieraliśmy ich tam, że na przykład ktoś kupił u nas motocykl, no to miał części za darmo, serwis za darmo i tak dalej. Na tą chwilę żeśmy odpuścili, bo chcemy stworzyć tą sieć dealerską i spróbować inaczej troszeczkę przepromować tą markę. Nie przez zawodników, a właśnie tak, bardziej właśnie spotykając się w takim gronie jak teraz z amatorami, którzy więcej chcą usłyszeć niż taki zawodnik. Zawodnik wyczekuje nie wiadomo czego, tak? Okej, na koniec, słuchajcie, tak jak powiedziałem i to jest tradycją tych odcinków z garażu, nagroda, tą nagrodą właśnie to jest ta koszulka, raz jeszcze ona jest tutaj. Będzie, jak również nagrodą, i to jest jedna nagroda, taka bluza, Kary, jakbyś się obrócił w tej, wiesz, naszej nowej bluzie, to jest jedna nagroda dla jednej osoby, a pytanie jest następujące. Myślę, że to jest bardzo proste. Osoba, przesyłając oczywiście na adres bully.instagram@gmail.com odpowiedź, motocykl TM produkuje 2-suwy, 4-suwy, powiem o podgrupach, Supermoto i Junior, tak? Tak. Prosiłbym, żeby osoby, które są zainteresowane tymi nagrodami, wypisały jak największą ilość modeli, motocykli TM. Ja Wam bardzo dziękuję. Stasiu, siadaj na motocykl i już jedź. Siadaj na motocykl. Karol, uciekaj tam do środka. Idźcie tam wszyscy do środka. Kary, bardzo Cię proszę. Bardzo Ci dziękuję, Michał, Karol i Stanisław, że przyjechaliście. Wiem, że to nie jest takie proste znaleźć trochę czasu, bo kilometrów macie. Carlos, jakbyś poszedł tam na wizję, bo nie potrafię skończyć, a brakuje mi tchu, kciuki do góry. Stasiu, kciuki do góry. Trzymajcie się. Hej!